Cześć, jestem Jakub Kwiatkowski, to jest kanał IBsoft na YouTube, a w dzisiejszym odcinku informatycznego Q&A pozwolę sobie zrobić małą przerwę od Waszych komentarzy bezpośrednio zostawianych pod filmikiem i pytań w nich zawartych. Za to skomentuję pewną dyskusję o tym, czym różnią się profesjonalne usługi IT od rozwiązań amatorskich. Zapraszam. Do refleksji w tym temacie skłoniła mnie dyskusja na jednej z facebookowych grup, na których czasem się udzielam. Mianowicie jeden z członków tej grupy opisał sytuację, w której uszkodzony został serwer do obsługi automatyki w firmie jego klienta. Serwis automatyki, do którego firma zwróciła się w kwestii naprawy, zażądał kwoty 60 000 złotych za rozwiązanie tego problemu. Jak tłumaczył serwis, ze względu na uszkodzenie serwera, konieczna była jego wymiana oraz ponowne licencjonowanie oprogramowania. Sam koszt oprogramowania wycenił na jakieś 45 000, tak więc serwer kosztował 15 000. Autor podjął się więc naprawy na własną rękę. Wymienił zasilacz w serwerze na jakiś tam tani, niekompatybilny zamiennik i tak mimo zostawienia części niepodłączonych przewodów w serwerze, dumny z siebie stwierdził, że problem został rozwiązany za 200 zł, czyli tam koszt tego zasilacza. Zostawiając swojego klienta i potencjalnego czytelnika wpisów na Facebooku z fałszywym przeświadczeniem, że oto on, jako rycerz na białym koniu, obronił klienta przed serwisem, który najprawdopodobniej chciał ich wszystkich oszukać. Otóż, o ile nie da się wykluczyć braku profesjonalizmu tego serwisu i możliwości, że ten faktycznie chciał się dorobić w sposób nieuczciwy, to jednak przedstawię drugą stronę medalu przy założeniu, że ten serwis świadczy profesjonalne usługi IT. Uważam bowiem za bardzo szkodliwe gloryfikowanie amatorskich i prowizorycznych napraw przy jednoczesnym ośmieszaniu i szydzeniu z profesjonalistów, którzy chcą swoją pracę wykonać należycie. Otóż wczytując się głębiej w tą opowieść, możemy stwierdzić, że ów serwer nie był wdrożony na odpowiednim sprzęcie. Świadczy o tym brak redundantnych, czyli nadmiarowych zasilaczy i fakt, że udało się wymienić zasilacz na jakiś tam zamiennik będący zwykłym zasilaczem ATX. Kto widział prawdziwy serwer, ten wie, że zasilacze serwerowe zdecydowanie różnią się od zasilaczy stosowanych w stacjach roboczych, głównie ze względu na wyższe wymagania, jakie się im stawia. A jeśli nie wiecie, nie widzieliście takiego zasilacza, to mogę przynieść z zaplecza jakiś starszy serwer i pokazać Wam, o co dokładnie chodzi. Napiszcie w komentarzach pod filmem, jeśli tego chcecie. Ale wracając do meritum, jak najbardziej zrozumiała jest dla mnie oferta serwisu sugerująca profesjonalny, nowy serwer, oczywiście z redundantnym zasilaniem, jako alternatywę dla prób reanimacji obecnego sprzętu, nie nadającego się zupełnie do odpowiedzialnej funkcji podtrzymywania krytycznej dla firmy automatyki przemysłowej. Nowy serwer tej klasy w cenie 15 000 zł to naprawdę całkiem przyzwoita i bardzo na miejscu oferta. Sam kupuję sprzęt z tej półki cenowej, by móc świadczyć profesjonalne usługi IT moim klientom. Kluczem jest to, by klient mógł świadomie podjąć decyzję, czy chce swoje krytyczne zasoby, systemy informatyczne swojej firmy budować w oparciu o jakieś tanie i zawodne rozwiązania sprzętowe, czy też woli wydać troszkę więcej, ale mieć w zamian za to profesjonalne usługi informatyczne i rozwiązania, które są w stanie w pełni funkcjonować, na przykład przy awarii jednego z zasilaczy w takim serwerze. Podobnie jest z oprogramowaniem sugerowanym przez firmę serwisową, bo być może nie ma możliwości przeniesienia licencji wersji, która była używana w tej firmie. Być może to było oprogramowanie na przykład wdrożone 10 lat temu i po prostu go nie ma już w ofercie. Być może to firma serwisowa dodatkowo, sugerując to oprogramowanie, kierowała się tym, że posiada ono szereg dodatkowych, nowych funkcjonalności, z których firma, klient mogłaby skorzystać i de facto uzyskać w określonym czasie korzyści znacznie większe niż ten wydatek. A skoro o wydatkach mówimy, to koszt oprogramowania to zwykle nie jest tylko koszt samej licencji,
ale jest też konieczne jego najczęściej zainstalowanie, skonfigurowanie i przetestowanie. A więc cała kompleksowa, profesjonalna usługa wdrożenia takiego oprogramowania. Wtedy, zakładając konieczność obecności konsultanta on-site, czyli u klienta, przez tydzień, 2 lub nawet dłużej, to nagle całościowy koszt 45 000 staje się bardzo rozsądny. Licencja, czas pracy konsultanta, jak i zespołu wsparcia po stronie serwisu, bo czasem osoba w terenie nie jest w stanie samodzielnie wszystkiego zrobić. Jego przejazdy, noclegi, to wszystko podbija cenę takiego wdrożenia. Do tego nie zapominajmy, że oprogramowanie często jest sprzedawane niejako z gwarancją serwisową, nawet na parę lat, więc do kosztu takiego oprogramowania wliczony jest koszt obsługi przyszłych zgłoszeń serwisowych i on też musi być uwzględniony właśnie w cenie. Szczególnie jest to ważne przy usługach krytycznych dla działania danej firmy, która bardzo często chciałaby być obsłużona poza godzinami z normalnej pracy, czyli w weekendy czy nawet w nocy. Wtedy firma serwisowa musi przecież mieć odpowiedni budżet na zatrudnienie ludzi i zapłatę im godziwych wynagrodzeń. Tak by ci mogli nawet w przysłowiowej nocy o północy zerwać się na równe nogi, włączyć laptopa, obsługiwać nocne zgłoszenia, czy nawet jechać do klienta. Wiem, co mówię, bo sam pracowałem w takim trybie, więc wiem, że jest to po prostu bardzo uciążliwe i po prostu wymaga godziwej zapłaty. Reasumując, to właśnie amator często szuka tanich i szybkich rozwiązań, a prawdziwy profesjonalista przede wszystkim powinien stawiać na rozwiązania, z których klient końcowy będzie najbardziej zadowolony. Często bowiem nawet kilka godzin czy nawet dni bez kluczowego systemu w firmie może w krótkim okresie czasu skończyć się jej bankructwem lub chociażby wymiernymi stratami wizerunkowymi i materialnymi, które mogą iść nie w tysiące, nie w dziesiątki tysięcy, ale w setki czy nawet miliony, w zależności od wielkości firmy. Dlatego naprawdę amatorskie i prowizoryczne rozwiązania często mają bardzo krótki okres przydatności, a z czasem może się okazać, że koszt chodzenia na skróty może być dużo, ale to bardzo dużo większy niż zrobienie raz a dobrze, stawiając na doświadczenie i profesjonalizm firm, które po prostu się na tym znają. Okej, trochę się rozgadałem, ale uważam, że temat jest ważny i trzeba o takich rzeczach mówić, ponieważ bardzo często usługi profesjonalne, usługi IT nie są należycie doceniane i bardzo mi jest przykro, gdy próbuje się przedstawiać osoby, które właśnie chcą je wykonywać dobrze i solidnie, jako osoby, które chcą kogokolwiek oszukać, czy w jakikolwiek sposób nadużyć czyjegoś zaufania. Tak naprawdę to właśnie profesjonaliści żyją z tego, żeby świadczyć wysokiej klasy usługi i brać odpowiedzialność za to, co robią. Jeżeli na przykład wdrażamy właśnie porządny sprzęt, rekomendujemy coś klientowi, to potem też za to bierzemy odpowiedzialność i dlatego warto stawiać na dobre i sprawdzone rozwiązania, żeby nie mieć później kłopotów i nie narażać klienta przede wszystkim na poważne straty. Ok, więcej już nie mówię na ten temat. Dzięki za oglądanie, zapraszam do komentowania. Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat. Być może się ze mną zgadzacie, być może nie. Może też mieliście różne doświadczenia w tym temacie. Piszcie poniżej. Zapraszam do komentowania, jak i oglądania innych filmów na tym kanale. Podsyłajcie też w komentarzach pomysły na jakieś kolejne Q&A, tak żebym mógł odpowiedzieć na Wasze pytania. Dzięki, pozdrawiam, cześć.